Cześć, dzień dobry. Witam Was na kolejnym Power Walku z cyklu Spacerem po Japonii, który realizujemy razem z naszym partnerem, firmą Yokohama. Moi drodzy, na dzisiejszy spacer zaprosiłem wyjątkowego gościa, doktora Macieja Kozakiewicza. Cześć Witam Maciej. serdecznie, cześć. Jak się masz? Świetnie. Ale się cieszę, że Idealna temperatura No na właśnie. spacery nad morzem. jest rzeźko. Tak, Czas opony zmienić, a propos Yokohama. zmienione. Tak jest. Pomyślcie o tym, o bezpieczeństwie, ale my tutaj przede wszystkim dzisiaj będziemy szli z uważnością, bo ruszyliśmy, moi drodzy, z miejsca, w którym, uwaga, poszedłem na swój pierwszy powerwalk. Idealnie. To było 1 stycznia 2024 roku. Tutaj jesteśmy na końcu Sopockiego Mola. Piękna aura o poranku, ale ślisko. Popatrz, jak... Tak się składa, że jeden z pierwszych moich publicznych treningów również odbył się na molu w Brzeźni, więc Okej. No i jakie to treningi, o których Maciej tutaj mówi? Moi drodzy, Maciej jest prezesem Stowarzyszenia Slow Jogging Polska. O właśnie, proszę, jak jesteś ubrany, nawet swoje stroje reprezentacyjne. tak jest. I pomysłodawcą i liderem projektu Polska Witalna. Tak, Polska Witalna, Vital Academy. Szkolimy instruktorów, trenerów, którzy służą pomocą, wsparciem w utrzymaniu organizmów w zdrowiu. No, fajnie. O slow joggingu przede wszystkim dzisiaj porozmawiamy, ale ja jestem żywo zainteresowany. Ale najpierw chciałbym powiedzieć Wam, co Maciej mi wysłał jako wiadomość, bo myślę, że te dwa zdania, które zaraz usłyszycie ode mnie, będą, myślę, że takim mianownikiem całej naszej dzisiejszej rozmowy podczas oczywiście spaceru. Otóż, słuchajcie, mięśnie zdobywa się z trudem i łatwo traci, natomiast tłuszcz zdobywa się łatwo i traci z trudem. No i statystyki wskazują, że to jest najprawdziwsza prawda. 30% populacji świata zachodniego, ale też Arabów ma otyłość. No tak, my walczymy z tym, widzimy w którą stronę to idzie i myślę, że to co my robimy w slow joggingu, o którym dzisiaj pogadamy i myślę, że dużo ciekawych rzeczy się dowiemy i my tutaj na powerwalkach to idziemy właśnie w tym kierunku, żeby jednak dbać o to nasze zdrowie i sylwetkę. Zdecydowanie był taki film Wall-E, bodajże 10 lat temu wydany przez Pixara. I tam był taki obrazek właśnie osób, które siedzą już w wózkach, mają napoje i są obsługiwane praktycznie przez roboty. Mam nadzieję, że nie dojedziemy do takiego świata, chociaż zmierzamy intensywnie w tym kierunku. No tak, pamiętam ten film i nawet niedawno go z dzieciakami oglądałem po raz kolejny. Tak. Powiedz Maciej, czy dla Ciebie Japonia jest również takim wzorem i inspiracją? Mam na myśli kulturę, tradycje, technologię, kuchnię, no i lifestyle przede wszystkim. Tak, zdecydowanie. Znaczy, na pewno w Japonii najbardziej zainteresował mnie ten wątek długowieczności w momencie, w którym zbliżałem się do 40 roku życia. Obudziła się, pewnie tak jak u wielu ludzi w różnym wieku, taka tęsknota, żeby być sprawnym jak najdłużej, spełniać swoje marzenia, plany. I wtedy wyszła też taka publikacja Dana Bittnera 9 lekcji długowieczności, gdzie między innymi była opisywana Okinawa z jej właśnie dużą ilością osób, które żyją powyżej 100 lat. W Polsce też jest kilka tysięcy stolatków, ale w Japonii jest ich już blisko 100 000. No właśnie, to są wyniki z tego roku, a dokładnie, nawet mi wysłałeś tą wiadomość, powiem, 99 763 stulatków. No oczywiście to w tym momencie mogło się trochę zmienić, mogło przybyć. Też, tak, mogło przybyć, naprawdę. To wcale właśnie w Japonii nie ubywa tych stulatków, ponieważ ten styl życia, ta kultura takiego minimalizmu, takiego jednak spokoju. Okej, my znamy też Japonię często z takich wątków jak karoshi, czyli umieranie z przepracowania, ale jednak dominuje taka pewna kultura szacunku, bycia w naturze i właśnie to są te rzeczy, które mnie na pewno w Japonii samej pociągają. Też będziemy jeszcze później mówili o walorach slow joggingu, ale sam taki wątek MOAI, czyli grupy wsparcia, który właśnie jest opisywany jako jeden z takich
fundamentów, można powiedzieć, wspierający proces długowieczności, gdzie jesteśmy w otoczeniu takich prawdziwych przyjaciół, którzy potrafią nas wysłuchać, którzy potrafią wesprzeć nas dobrym słowem, to już powoduje i oczywiście my instynktownie też korzystamy w naszej kulturze z tego typu form, ale myślę, że to, co jest też takim ważnym elementem, który sprzyja tej długowieczności wymieniany i który widzę też, obserwuję u siebie, to jest ikigai, czyli życiowy cel. Czyli tak naprawdę powód, dla którego codziennie rano wstajesz i mimo tego, że nie jest tak piękna pogoda jak dzisiaj, że może wydarzyło się coś, co niepokoi, to jednak zbierasz sobie te siły i idziesz do przodu. Tak. Czy prowadziłeś te, no można powiedzieć, te idee do swojego życia? Tak, no zdecydowanie. Mówię praktycznie tylko o tych, które wdrażam. Tą, która sprawia mi największe wyzwanie wciąż jednak, to jest hara hachibu, czyli jedzenie z umiarem. Rzeczywiście jesteśmy otoczeni taką ilością pokus i zupełnie nie mamy w kulturze polskiej jest przeciwieństwo, czyli jemy wszystko, co jest na talerzu, prawda? I Tego tutaj, nas uczyli nasi rodzice i nasi dziadkowie tak, przede wszystkim. to pewnie wynikało oczywiście z kultury, z braku dostępu do żywności, z trudności. Polska w dawnych czasach, nie tak jak dzisiaj, która jest krajem miodem, mlekiem płynącym, często była jednak bieda i to nas wyraźnie różni i to powoduje, że tak naprawdę mamy taką właśnie tendencję do łapania zbyt dużej ilości kalorii. Spodobała mi się w jednym z Twoich postów taka informacja, że espresso ma kilka kalorii i sprawdziłem przed naszą rozmową, ile kalorii ma taka kawa duża z cukrem, z jakimś syropem. Kilkaset kilokalorii, ale Właśnie. będziemy za chwilkę rozmawiali o tym więcej, co to oznacza na spalanie. To tak naprawdę w przybliżeniu dla osoby, która waży około 70 kg, to może być przebiegnięcie 8-9 km. To przejdźmy od Żeby razu do tego zrównoważyć. tematu, bo ja patrzę teraz na Ciebie, nawet odjadę troszeczkę i pokażę, w jakim stroju jesteś. Bo bym chciał, żebyś teraz pokazał, co Wy robicie w slow joggingu. Rozumiem, że jest to aktywność na świeżym powietrzu, w której może nie idziecie tak jak my w powerwalkach, ale też nie bardzo szybko biegniecie, prawda? Tak, i tutaj widzisz, tak się zastanawiałem, jak to będzie. I powerwalk z założenia jest takim żwawym marszem. I dla Ciebie już byłoby dużą łatwością wyprzedzić mnie w tej chwili. Tutaj właśnie przebiegła osoba, która uprawia jogging. Natomiast w slow joggingu naprawdę myli to slow. Wydaje się, że to jest taki bieg jakiś infantylny, wymyślony przez Japończyków. Oni różne dziwne rzeczy wymyślają. Ja bym prosił o zbliżenie stóp, bo to jest bardzo ważne. Ten krok w slow joggingu jest bardzo krótki i on powoduje tak naprawdę, że rzeczywiście to rucha się wolno. Ale to jest bardzo łudzące i ja sobie też przejdę jeszcze do marszu, żeby nie łapać tutaj takiej delikatniutkiej zadyszki, bo jednak reklamujemy slow jogging jako ruch niko, ale jak się prowadzi taką ożywioną rozmowę w takich okolicznościach, to oczywiście ta zadyszka może się delikatna pojawić. Użyłeś takiego określenia niko? Tak, czyli truchtanie z uśmiechem. To jest właśnie też z kultury japońskiej wyjęte sformułowanie i rzeczywiście w nim jest cała prawda, ponieważ w naszej kulturze zachodu bieganie, które pojawiło się jako jogging w latach 60., czyli nie jest to taka aktywność, można powiedzieć, z dziada pradziada. Ona została przeniesiona z Nowej Zelandii do Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście rozpopularyzowana przez kilka bestsellerów w latach 70., ale ponieważ jogging, tak samo jak i slow jogging jest nieco szybszy i na dłuższym kroku, tak żeby od razu porządkować tutaj pewne metodologie i on powoduje aktywność ruchowa, marsz, jogging, slow jogging, key walking, że stajemy się sprawniejsi.
I istnieje pokusa, żeby przekraczać swoje granice, żeby to robić coraz intensywniej. I w tym momencie pojawia się ten problem, że zaczynamy, że już nie zdajemy sobie sprawy, że nieraz mamy pewne delikatne wady, przesunięcia w ciele, które w codziennym życiu jakby w ogóle nie stanowią żadnego problemu. Jeśli zaczynamy dziesiątki, miliony kroków przemierzać z siłą, nagle okazuje się, że zamieniają się w kontuzję. Zwróć uwagę, że praktycznie, jeśli weźmiesz że jakikolwiek podręcznik biegowy do ręki, będziesz miał rozdział o kontuzjach. Tak. Bogaty Co rozdział. ciekawe, niedawno była konferencja w Spale, w Centrum Przygotowań Olimpijskich dla trenerów, ale przyspieszyłeś. Oj, przepraszam. Nie, bardzo dobrze, podoba mi się, ale patrz, zwracam na to uwagę. Wiesz, no bo to jest naturalne, jak jest taka temperatura na lekkim minusie, przepiękna w ogóle do uprawiania aktywności, moja ulubiona. Nie zdajemy sobie sprawy, przepraszam Ci, wszedłem w słowo, ale właśnie ja lubię taką porę roku, ponieważ wtedy jest taki naprawdę mini morsowanie, można powiedzieć. Oczywiście bardziej poprzez kontakt z powietrzem, ale już ja czuję ten mrozik, który oddziałuje na moje ramiona, Tak. które są mniej przysłonięte. No, to pikanie, moi drodzy, to jeżdżące tutaj wokół nas, Tak, cały czas krążą porządki wokół nas poranne w Sopocie. samochody, które zbierają śmieci i liście jesienne, więc to tylko takie informacja dla Was. Wracając do tej konferencji trenerów w Spale w ramach przygotowań olimpijskich, to organizowało Ministerstwo Sportu i Instytut Sportu. Wyobraź sobie, że głównym teraz tematem tej konferencji, z tego co słyszałem od kolegów, było właśnie jak unikać, jak zadbać o profilaktykę, żeby nie dopuszczać do kontuzji. Bo sport z jednej strony to zdrowie, a z drugiej strony wiemy bardzo dobrze, że też generuje bardzo, bardzo dużo problemów zdrowotnych. Znaczy nie wiem, czy tu jest miejsce na tak poważne rozmowy, bo mam doświadczenia. Moja córka akurat okazała się utalentowana sportowo i trenowała 6 razy w tygodniu gimnastykę artystyczną, później lekką atletykę. I widziałem pewne rzeczy, które moim zdaniem absolutnie nie powinny mieć miejsca. Wydaje się, że dzieciaki jednak zdecydowanie muszą sobie budować bazę. Jakby tutaj naprawdę uważam, że na wyniki powinien przychodzić czas odpowiedni i taka kultura też sportu powinna pójść w tym kierunku, bo robimy po prostu krzywdę. Tak, szczególnie w młodym wieku. Ważny przekaz, dzięki, że to powiedziałeś. Wróćmy do slow joggingu. Wspomniałeś i pokazałeś nam, jak to robicie. Czy to jest bieg, tylko i wyłącznie bieg, czy jeszcze dodatkowe jakieś ćwiczenia? Profesor Tanaka to jest naprawdę postać przewrotna. Musimy o nim chyba tutaj powiedzieć, prawda? No bo jest to Japończyk z krwi i kości, który mieszkał w Fukuoce, pracował w Uniwersytecie Fukuoka. I podobnie jak wielu ludzi na świecie miał ambicje sportowe. Chciał zostać lekkoatletą w biegach średniodystansowych i gdy nadchodziła olimpiada w Tokio w 1964 roku, tak intensywnie trenował, że jak już był studentem, to stwierdzono u niego, wtedy uznano, że wrodzoną wadę serca. To go podłamało. W sumie stwierdził, że jeśli nie może trenować, to przynajmniej zajmie się tym, jak osiągać dobre wyniki w sporcie. I zaczął badać fizjologię organizmu. No, na początku było to zdecydowanie skierowane w kierunku lekkiej atletyki. Później zorientował się, że tak naprawdę lekkie treningi powodują znacznie lepsze efekty. I proszę sobie wyobrazić, że w wieku 37 lat przebywał na stypendium w Monachium. Przepraszam, na chwilę Cię przerwę. Tutaj power walk, Ty mówisz o slow joggingu, a przed chwilą minęliśmy pana, który szedł z kijkami Nordic walking. To jest... Patrzcie, jakie różne odmiany codziennej aktywności. I to nie takiej na zmęczenie, bo niedawno, a chwilę temu ktoś nas wyprzedził biegając, prawda? Tak, Pełno był to oczywiście. jogging. Ktoś inny tutaj śmiga na rowerze z dużą prędkością. Patrzcie, ile jest form
różnej aktywności. Wracamy do slow joggingu i Tak. profesora Tanaki. Badano właśnie wpływ intensywnych biegów, maratonów, udziału w maratonach na organizm. No i ponieważ zabrakło jednej osoby do grupy badawczej, więc profesor stwierdził jako 37-latek, że on w związku z tym w tym maratonie wystartuje. No i wspomina to jako koszmar. Ostatecznie przebiegł z czasem 4 godziny 11 minut, czyli i tak lepiej ode mnie w roku 2018 o 20 minut, ale generalnie rzeczywiście można powiedzieć, że się zniechęcił na kilka lat. I po powrocie do Japonii zaczął eksperymentować na sobie, analizować wszelkie dane międzynarodowe, też własne badania i w wieku 50 lat, uwaga, osiągnął czas 2 godziny 38 minut z sekundami. Wow, imponujące. Tak, jako 50-latek podkreślam, więc Jak on to zrobił? tak naprawdę on trenował w ten sposób, że robił sobie bardzo krótkie czasowo treningi, ale na tej docelowej szybkości. Okej. I dzięki temu można powiedzieć, że wbudowała się w mięśniach, w organizmie pamięć, na której później przy mobilizacji już w samym biegu budował wynik. Tak w wielkim skrócie i ogólnie, oczywiście jak tutaj słuchają nas wybitnie eksperci, lekkoatleci, no to może się złapią za głowę, ale generalnie ja jestem doktorem nauk w zakresie nauk o zarządzaniu, więc do slow joggingu i do aktywności zdecydowanie podchodzę jako zwykły obywatel, który chce po prostu znaleźć metodę na to, aby aktywność sprawiała przyjemność i służyła zdrowiu, prawda? Więc to od razu... Wspominasz o tym jego problemie zdrowotnym, który uniemożliwił mu karierę sportową, zawodniczą, olimpijską. To czy to na bazie tego zrodziła się idea slow joggingu? Idea tak naprawdę zrodziła się bardziej właśnie poprzez politykę rządu japońskiego, który dofinansowywał badania dotyczące utrzymywania osób starszych w sprawności. Okej. I generalnie profesor odkrył bardzo ciekawe rzeczy, które są oczywiście w tych publikacjach w tej chwili już też w Europie, w Polsce opisane. Że na przykład jeśli ja w tej chwili przejdę do truchtu, Tak. to spalam 2 razy więcej kalorii niż ty. Okej. Oczywiście Właśnie przy przez tych tą samych dynamikę. parametrach, oczywiście gdybyśmy mieli te same parametry fizyczne, tak? Tak. No bo tutaj też ma wpływ przy spalaniu waga głównie, tak? Można powiedzieć. A przemieszczamy się, można powiedzieć, tym samym tempem. Tak. Bo ty przed chwilą, jak Tak. zwiększyłeś intensywność ruchu, I dlaczego to się dzieje w kontekście tego cytatu, który przedstawiłeś o traceniu mięśni? Uruchamiamy znacznie intensywnie główne grupy mięśniowe, czyli po prostu uda, pośladki, brzuch. Te tak naprawdę największe mięśnie w ciele człowieka. jesteś chętny, żeby pójść na plażę? Oczywiście. Spacer po piasku to dodatkowy wysiłek. Tak, i to się Wszyscy- czuje. wszyscy wiedzą. I to się czuje. Z was również. Śnieg. Znaczy wiesz, w ogóle treningi po piachu i po śniegu to była jedna z pierwszych takich metod w okresie międzywojennym, powojennym, gdzie jeszcze słabo były zaawansowane wszystkie urządzenia wspomagające treningi, które właśnie zwiększały obciążenie. Ale to oczywiście jest taki modela w oparciu o literaturę, którą gdzieś tam spotkałem, ale też wniosłem rzeczywiście do wznowienia swojej książki Slow Jogging, bo ona się fajnie przyjęła na rynku. Tutaj taka mała reklama, ale to była gigantyczna niespodzianka i przyjemność, kiedy zobaczyłem, że w sieci Empik w podkategorii bieganie ta książka w roku 2019 skończyła na 2. miejscu. Brawo, super, fantastyczna rzecz. Minęło już od tego Może czasu kiedyś- 6 lat. Może kiedyś wydamy książkę o chodzeniu, To spacerowaniu na pewno. codziennym. To jest inspiracja, popatrz jakie pomysły się rodzą podczas spacerów, ale czy ta książka jest nadal dostępna? Tak, ona jest wznowiona, jest właśnie tam, bo do tego nawiązuje rozdział, który dodałem o historii biegania, który tak naprawdę pokazuje, że profesor Tanaka w swojej technice, o której wciąż jeszcze mało powiedzieliśmy, bo poza tym krótkim krokiem, tutaj kluczowa jest intensywność, to jest 180 kroków na minutę, może teraz będzie to widać, że to jest taki trucht naprawdę dynamiczny. Tak. I on właśnie powoduje te aspekty zdrowotne, uruchamianie tych mięśni, które zużywają więcej kalorii do przemieszczania się niż zwykły marsz. Bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że jak chodzimy,
to chodzimy. Nie da się inaczej. Nie da się chodzić tak. To jest dziwny krok. Tak to powiedz, Ale- bo niektórzy nas tylko słuchają, Ale przepraszam. a nie tylko oglądają. Nie da się chodzić na śródstopiu. Jest Tak. to nienaturalna forma ruchu. Natomiast co dziwne, właśnie tak da się biegać. Okej. Czyli pięta na początku, później cała stopa, tak? Nie, właśnie gdy chodzimy, pięta styka się z podłożem i przetaczamy stopę do śródstopia. Tak. Jeśli truchtamy, robimy to praktycznie, można powiedzieć, na płaskiej stopie, ale rzeczywiście główny ciężar idzie na przód stopy, tak? Ona w się ten wbija w sposób. podłoże. To ciekawe, to dobrze. To o będziemy to jeszcze zapytałem. trenowali po naszej rozmowie trochę, prawda? Tak, tak. Widać, że tego potrzebuję. Ale powiem, bo to jest bardzo ważne. My mamy takie doświadczenie, że naprawdę bardzo trudno jest, czy to za pomocą materiału filmowego, czy właśnie opisowo, przekazać drugiej osobie tą technikę bez właśnie takiego kontaktu na żywo. I to naprawdę, no oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiele osób, które ma doświadczenie biegowe w aktywnościach, obejrzy sobie filmiki, poczyta i wejdzie w tę technikę bez problemu, ale przynajmniej te osoby, które do nas trafiają, mają z tym wyzwanie. No właśnie, to co robicie w takim razie, żeby nie robić tego na odległość, nie robić tego z periodyków, książek, materiałów, tylko jednak ten kontakt osobisty, przekazywanie wiedzy następował, ale właśnie w taki offline'owy. Na licencji japońskiej prowadzimy szkolenia od roku 2018. Pierwotny pomysł był taki, że profesor Tanaka przeszkolił w Polsce w roku 2016 i 2017 w dwóch takich cyklach szkoleniowych, weekendowych 21 osób. Ponieważ technika jest naprawdę prosta, komplikują ją słowa i opisy, więc można spokojnie uznać, że przez weekend przeciętnie uzdolniona ruchowo osoba jest w stanie się tą technikę opanować, poznać wszelkie te aspekty fizjologiczne, zdrowotne, naukowe i być, można powiedzieć, takim inspiratorem prowadzącym grupę. Tak to się nazywa instruktor slow joggingu. I wy przez taki weekend, w sobotę, niedzielę organizujecie tego typu kursy, szkolenia? Weekend był związany z tym, że profesor musiał przylatywać do Polski z Japonii, no i w naturalny sposób trzeba było to wszystko skumulować. My w tej chwili mamy system bardziej rozwinięty. On trwa przez 3 miesiące. Na platformie e-learningowej umieszczone są wszystkie materiały dydaktyczne, można powiedzieć, opisowe, filmy. Na początku tego cyklu 3-miesięcznego nasz instruktor spotyka się z osobami, które się zapisały na kurs w różnych lokalizacjach, przekazuje technikę, Tak. żeby osoba mogła praktykować i dopiero wtedy spotykamy się na weekend, żeby utrwalić, odpowiedzieć na pytania, wątpliwości. Także podchodzimy do tego, można powiedzieć, profesjonalnie, mam nadzieję. I rozumiem, że wy szkolicie grono instruktorów prowadzących, nie Tak. tych, którzy chodzą i są, nazwijmy to, uczniami, ale tych, którzy nauczają. Tak, dokładnie. To jest nasza kadra. Mamy w tej chwili w Polsce wyszkolonych 250 osób. No, aktywnych jest około 20-30% instruktorów po ukończeniu kursu. To w jaki sposób można dołączyć do slow joggingu? Treningi odbywają się w kilkudziesięciu miastach w Polsce. Najłatwiej sprawdzić te lokalizacje poprzez naszą stronę slowjogging.eu. Mamy tam zakładkę aktywni instruktorzy z wizytówkami i wtedy to jest dostępne. Ale oczywiście to jest Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Olsztyn, czyli te główne miasta wojewódzkie. Tutaj w Trójmieście też mamy kilkoro instruktorów, więc można powiedzieć, że zasięg do instruktora nieraz może być więcej niż 100 km, ale opanowanie techniki to jest tak naprawdę, tak dla siebie, jedno, dwa spotkania i można już organizować grupę i być aktywnym w swojej społeczności. Na swojej dzielnicy, na swojej ulicy. Dokładnie, Ale tak. fajnie. A powiedz, w jakich godzinach odbywają się te zajęcia i z jaką częstotliwością? No, treningi najczęściej odbywają się rano, w weekendy jednak. Tak, na przykład moja grupa spotyka się od 8 do 9:30. Dodajemy do tego te elementy, można powiedzieć, świadomości kąpieli leśnej, czyli po japońsku to jest właśnie Shinrin-yoku. Profesor Qing Lee, japoński, odkrył, że już dwugodzinne, praktycznie godzinne przebywanie w naturze, w lesie
obniża poziom stresu, no u menedżerów, tak powiedzmy. On akurat prowadził te badania w kontekście wypalenia zawodowego czy stresu zawodowego, więc w tej chwili w Polsce bardzo też się rozwija ta idea kąpieli leśnych, czyli takiego świadomego przebywania w naturze. Ale też powiedzmy sobie szczerze, no znowu tutaj wracamy do czegoś, co wiemy od lat, bo przecież od dawna ludzie wiedzą, że nad jeziorem, nad morzem, w górach czy w leśniczówce jest ten wypoczynek najlepszy, tak? I z jakiego powodu on jest najlepszy? No właśnie w dużym stopniu z powodów walorów właśnie przyrodniczych. Natomiast oczywiście w tej chwili przemysł turystyczny tworzy nam sztuczną, tak? Często taką ofertę, otoczenie i taki pozór wypoczynku. Tak, masz na myśli pewno all inclusive. No, mam na myśli wszelkie właśnie takie przebywanie w sztucznie stworzonej infrastrukturze, prawda, chociażby basenowej, czy właśnie budynkach. No, łódka jest takim, można powiedzieć, jednym z ekstremalnie dobrych przykładów na bliskość natury, prawda? Czyli to, co ty miałeś szczęście w życiu akurat taką ścieżką pójść, jesteś w samym sercu natury nieustający. No, a najlepiej tą naturę konsumować w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, będąc aktywnym, albo podczas spaceru, albo slow joggingu. Bardzo Ci dziękuję za wspólny spacer. Ja na koniec tylko dodam, że dzisiaj taki przymrozek jest i popatrz, jak zupełnie inaczej się idzie po plaży, prawda? Tak, Kiedy jest idealnie. zimno, chłód, wręcz mróz, ten piasek spoił i szło się bardziej jak po chodniku Tak. niż po piasku. To ciekawa obserwacja, to mówimy Wam, bo przecież nie siedzimy w studio nagrań, tylko my w tym momencie maszerujemy. Przepiękny początek dnia. Polecamy Wam właśnie tak zaczynać dzień. A druga rzecz jest taka, że o tych książkach i Twoich i stowarzyszeniu stronie internetowej umieścimy linki tutaj na dole, ok? Żeby Wam ułatwić zadanie i znalezienie tych wszystkich informacji, o których tutaj Maciej mówiłeś, dobrze? Tak, dziękuję bardzo za rozmowę. Fajnie, miło. Dołączajcie do slow joggingu. Nam w Power Walku bardzo się to podoba. Popatrzcie, jaki jest duży wybór. My się lubimy, nie konkurujemy, a tym bardziej się bardzo lubimy, skoro Japonia nas także fascynuje, i połączyła. ale też połączyła. No i wspiera nas firma Yokohama. Cały zespół Yokohamy. Fantastyczni ludzie pracują w Yokohamie. Pozdrawiamy i Tak jest. zapraszamy na kolejny. To będzie więcej takich spacerów po Japonii. Już dzisiaj to zapowiadam. Dzięki, Dziękuję. wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa. Partnerem serii Spacerem po Japonii jest Yokohama, producent japońskich opon klasy premium.